Brzytwa Thierry Sar, specjalne wykonanie. To jest tak zwane historyczne kucie, co widzicie tutaj na grzbiecie. Grzbiet jest kuty razem w tym samym czasie, kiedy zostaje wykonany blank. To nie jest trawienie, to jest po prostu, powstaje ten wzór, to jest wytłoczenie w procesie kucia. I ten wzór, który tutaj jest, to jest tak zwany wzór Feniks. Również grzbiet, jak widzicie, nie jest półokrągły, tylko jest po prostu prosty, ścięty, tak wyglądający, bardzo ładnie wykonane czoło. Czoło klasyczne, półokrągłe. I tutaj ta brzytwa jest wykonana z dużą dbałością o szczegóły, bo blank jest satynowany, z jednej i z drugiej strony jest satyna, ale za to mamy polerowany na wysoki połysk szyjkę, grzbiet oraz ogon. Pilnik jest z jednej strony, tutaj przepiękna brzytwa. Brzytwa wykonana, do brzytwy użyte jest okładziny z drewna Kingwood, tak zwane drewno królewskie, bardzo drogie, poszukiwane, cenne drewno, używane w Chinach do sztukaterii, do mebli. Piękne słoje, brązowo-czarne prawie, wpadające w czerń. Cenne drewno, bardzo twarde, odporne na warunki, nie sprzyjające warunki, ale dające się ładnie obrabiać, polerować, jasny klin. Taką brzytwą ogolę się dla Was. Brzytwa i mydło oraz woda zostały użyczone przez Marcela. Mydło to jest kolejne mydło HCNC, Hendrix Classics and Company. Tym razem jest to Year of the Dragon, rok smoka. Mydło i do tego woda, którą tutaj użyję po goleniu. Mydło tym razem jest nie w słoiczku zakręcanym, tylko to jest też zakręcany, ale sztyft. Ja odciąłem 3-gramowy plasterek, włożyłem do miski, żeby tutaj koledze zachować się z szczególną higieną, żeby nie używać tego mydła na twarzy, bo mydło wkrótce wróci do kolegi. Pędzelek. Mamy tutaj pędzel odpowiedzialny za pianę, to jest portugalski Semogi. Miseczce już jest mydło, już jest w misce wklejone. I spójrzmy, jak to jest mydło na bazie roślinnej. Nie ma składników zwierzęcych w tym mydle. Profil zapachowy producent podaje, że jest tutaj skóra, którą rzeczywiście daje się wyczuć już na pierwszy rzut nosa. Jest skóra elemi, szałwia, wanilia, dym. A co mi uda się wyczuć w tym mydle, zobaczymy, co ja najbardziej wyczuwam, bo wiadomo, zmysł powonienia u każdego człowieka jest inny. Każdy z nas odbiera zapach na swój własny sposób. Proszę, jak mydło powstaje, jak powstaje piana z tego mydła. Dosyć łatwo. Odciąłem około 3 gramów mydła. Skóra, ale też wyczuwa się szałwia. Ten ziołowy zapach, taki słodkawy, trochę zapach szałwi. I jeszcze coś tutaj jest. Ale to często bywa tak, że w trakcie golenia zapach mydła, który wyczuwamy początkowo, zmienia się. Nie zawsze tak jest, ale bywają takie mydła, że odczucia zapachowe w trakcie wyrabiania piany czy w trakcie procesu golenia zmieniają się. O, jest szałwia, to na 100% szałwia pomieszana ze skórą. Świeżość szałwi i skóra tutaj są
ale tak jakbym to elemi wspomniane też jeszcze czuł. Żywiczny zapach daje się również wyczuć. Proszę, piana powstała w sposób banalny, chociaż jest to mydło na bazie wegańskiej. Szałwia pół na pół z tą skórą daje się wyczuć. Pół na pół szałwia i skóra są wyczuwalne w zapachu tej piany, tego mydła, a na twarzy, jak widzicie, wyrabia się dosyć łatwo. Sięgnąłem do miseczki po jeszcze jedną porcję piany, bo przed pędzlowaniem zgarnąłem z pędzla, a teraz zobaczcie, lejne mydło. Ten zapach bardziej mi się podoba niż mydło od tego producenta Year of the Tiger. Tutaj w tym smoku czuje się również tą elemi, czuje się taki dymny zapach żywicy, dymny, ciepły zapach również drogiej żywicy. Proszę. Brzytwa historyczna, poszukiwane brzytwy, bo to są zazwyczaj krótkie serie. Tutaj mamy złocenie 24-karatowym złotem. Jest bucefał na tym złoceniu. Postać, historyczna postać zwierzęca. Koń Aleksandra Wielkiego. Bucefał, inaczej można powiedzieć w tłumaczeniu byczogłowy, ze względu na znamię na czole, które miał ten koń. Zaczynajmy. Przygotowana gąbeczka do ściągnięcia piany. Brzytwa drążona full hollow, czyli to jest pełny szlif. Bardzo cienki, spójrzcie jaki cieniutki jest ten szlif. Głębokie drążenie. Bardzo twarda stal C135 użyta do zrobienia tej brzytwy. Słyszycie jak dzwoni. Mydło poprawnie zmiękcza zarost. Producent zapewnia, że brzytwa jest gotowa do golenia po wyjęciu z pudełka, jak widzicie. Tak jest. Taki rozmiar brzytwy bardzo dobrze nadaje się do ostrzenia, do nauki golenia brzytwą. Najbardziej, moim zdaniem, uniwersalny rozmiar. Jak również 7/8. To też jest dobry rozmiar. Mówię za siebie. Jak dla mnie, ale do nauki golenia brzytwą 6/8. Tak jak
jak ten rozmiar. I zaokrąglone czoło bezpieczne do nauki luszczenia golenia. Jak najbardziej. Proszę, spójrzcie jaka piana. Piana dobrze nawodniona, bo spływa mi z pędzla. O właśnie. Dużo wody. Dużo wody. W pianie, pod brzytwę, pod kamisori. Jak najbardziej wskazane. To co mi spadło na koszulkę. Ok. Drugie przejście. Pod włos. Historyczne kucie. W takiej serii wykonana brzytwa. Tutaj ładnie jest zrobiona pięta. Zobaczcie jak ładnie zaokrąglona. Nie jest to ostra pięta, która mogłaby skaleczyć. Mydło dobre. Właściwości, chociaż jest to w formie sztyftu, to właściwości podobne do mydła, które od tego producenta, które pokazałem Wam wcześniej. Tu jest tylko inna forma przechowania. Ale też może być inna forma aplikacji, bo wiadomo, sztyft wcieramy w skórę. Ale sztyft można równie dobrze użyć bez wcierania w skórę, tylko używając pędzelka. Pędzelkiem również przesuwać po sztywcie i uzyskamy ten sam efekt, co byśmy wcierali sztyft w skórę. Mocno śliskie mydło. Musiałem wytrzeć rękę, żeby się nie ślizgał ten blank. Bardzo śliskie mydło. Zwiększenie zarostu tutaj jest dobre. A brzytwa sobie ładnie gra, ścinając zarost. Proszę. Spłuczemy pianę. Zobaczymy co się dzieje z pianą. Jak będzie się sprawować na sprzętach. Będzie zatykać czy nie będzie zatykać. Proszę. Prawie czysty blank jest. Więc piana jest odprowadzona z narzędzia bez problemu. Miejsca już tutaj nie ma nic z tej porcji, a w pędzelku jeszcze jest sporo. Ostatnie przejście. Marcel oprócz tej brzytwy, którą się teraz golę, przysłał jeszcze jedną. Wcześniej widzieliście też od niego brzytwy, ale to jeszcze jedna brzytwa od Thierry Sar, własność Marcela. To będzie brzytwa 7/8, też bardzo ładna.
Jeśli chcecie obejrzeć, zachęcam do odwiedzania mojego kanału. Ostatnie przejście. Poręczna brzytwa 6/8. Cala. Jak się okazuje, fabrycznie ostra. Tutaj ze ścinaniem zarostu nie ma problemu, a mydło fajnie nawilżyło mi skórę. Po tym trzecim przejściu skóra już jest, jakbym użył dobrego kremu. Nawilżającego. Jak widzicie, przy twardym zaroście brzytwa radzi sobie bardzo dobrze. Z wiekiem ten zarost mam coraz twardszy. Dlatego w 2008 przeszedłem na brzytwy, bo już maszynki na żyletki średnio sobie radziły. Teraz też się golę żyletkami, dzięki również tym, że mi przysyłacie, że mogę pokazać na kanale. Ale najlepsze golenie daje mi zawsze brzytwa. Chociaż mnóstwo maszynek też warte jest uwagi. Proszę. 3 przejścia zaliczone. Po goleniu obetrę twarz, żeby woda się dobrze wchłonęła. Po goleniu, kochani, ale jeszcze zanim to trzeba brzytwę ładnie wytrzeć z resztek, które pozostają po goleniu. Nie bać się, nic się nie dzieje. Żeby nie zostało nic na blanku. Tier i sar bukefal. Proszę, spójrzcie. Cudo. Po goleniu, woda po goleniu. Tutaj w tym zapachu, w mydle najbardziej wyczuwałem skórę. Wyczuwalna była również szałwia i żywica. Te 3 składniki najbardziej były wyczuwalne. A w wodzie mocno wyczuwalna jest skóra. Bardzo mocno. Skóra pół na pół z szałwią. Ciekawy zapach. Lubię zapach szałwi. Co zostało w pędzlu z tej niewielkiej porcji mydła, którą użyłem? Zostało jeszcze sporo dobrej piany, ale nie chodzi o to. Chcę Wam pokazać, jak wygląda konsystencja. Tak bardziej jest widoczna. Błyszcząca piana z roślinnego mydła. Poprawne właściwości. Zmiękczenie zarostu mogłoby być trochę lepsze, ale i tak jest całkiem fajnie. Spójrzcie, przed goleniem porównajcie sobie i po goleniu. Całkiem inaczej.
To tyle. Do zobaczenia wkrótce na kanale. Będzie maszynka również niedługo z Chin, od naszych braci z Hongkongu. Tymczasem do zobaczenia.